No, dzień dobry. Jestem tą osobą, która będzie prowadzić ten wykład. Nie ma nas jakoś mega dużo, ale to może fajnie, bo będzie kameralnie i będziemy mogli sobie razem porozmawiać. I porozmawiamy dzisiaj na temat ogniw paliwowych, które są takim tematem, który jest obecnie dość gorący. No i takie pierwsze pytanie w sumie do Was. Czy słyszeliście kiedyś o ogniwie paliwowym? Co to w ogóle jest? Ktoś słyszał? Nie? No, generalnie ogniwa paliwowe to jest coś, co często przewija się w science fiction, w grach wideo. Jest to takie modne słówko, fuel cell, no ale rzadko ma to coś wspólnego z tym, czym te urządzenia są naprawdę, bo sprawa jest stosunkowo prosta. Ogniwo paliwowe to jest przekształtnik elektrochemiczny. I jak nazwa wskazuje, za pomocą tutaj zjawisk chemicznych pozwala nam przekształcić energię, która w tym wypadku jest zmagazynowana pod postacią wodoru, w użyteczną energię elektryczną. Jeśli traficie gdzieś w jakiejś gazecie, w filmie, jakimś dokumentalnym, mówią o ogniwach paliwowych, to najczęściej mają na myśli jeden określony rodzaj tych ogniw paliwowych i to są tak zwane ogniwa typu PEM. PEM to jest skrót od Proton Exchange Membrane, czyli membrana do wymiany protonów i już za chwilę pokażę Wam, że jest to tak naprawdę główny komponent, który w bardzo ciekawy sposób pozwala nam uzyskać energię elektryczną, ale też te ogniwa PEM możemy spotkać jeszcze przy innym rodzaju urządzeń, czyli przy elektrolizerach. Czy może o elektrolizerach kiedyś słyszeliście? W procesie elektrolizy? Ogniwa paliwowe i elektrolizer są bardzo zbliżone rzeczy. Z reguły, jeśli mamy jakiś system magazynowania energii, to one współpracują razem ze sobą. No i gdyby tak na chłopski rozum chcieć wytłumaczyć, czym jest ogniwo paliwowe, no to jest odwrócony elektrolizer. Temperatura pracy takiego ogniwa to jest 30 do 80 stopni. Przez to się kategoryzuje je jako ogniwa niskotemperaturowe, no i dlatego też najłatwiej je zastosować w praktyce. Są technologie ogniw, które potrzebują do pracy setek stopni, 600, 800 stopni Celsjusza. Jak się domyślacie, mieć coś takie ogniwo rozgrzane do tej temperatury, na przykład w autobusie, czy nawet gdzieś w budynku, no nie jest najłatwiejszym wyzwaniem. Sprawność takiego urządzenia to jest 40 do 60%. To jest technologia, która jest już dość mocno rozwinięta, więc ta sprawność jest uznawana za stosunkowo wysoką w dziedzinie ogniw paliwowych, a elektrolitem jest nafion. Czy mieliście kiedyś do czynienia z jakimiś materiałami i bylibyście w stanie zgadnąć, co to jest nafion po samej nazwie? Ktoś ma jakiś pomysł? Na wykładach często ludzie mówią, że może coś wspólnego z naftą. Nie, nic z tych rzeczy. Nafion to jest po prostu rodzaj polimeru, który ma pewną bardzo fajną właściwość, o której za chwilkę Wam opowiem. No, a więc jeśli mielibyście zapamiętać coś z tego mojego dzisiejszego wykładziku, to chciałbym, żeby był to ten slajd, bo zaraz, mam nadzieję, w ciągu kilku minut będziecie w stanie w pełni zrozumieć, jak działa ten typ urządzenia. A więc składa się on przede wszystkim z trzech głównych takich bloków budulcowych. Wiadomo, w praktyce tam jest dużo innych rzeczy, ale tak na potrzeby zrozumienia musimy wiedzieć, że są dwie elektrody, czyli anoda i katoda, które są rozdzielone elektrolitem. I ten elektrolit to jest ten nafion, o którym powiedziałem, który, jak pamiętamy, jest tą membraną PEM, czyli Proton Exchange Membrane, będą przez nią przenikać protony. No i to w bardzo fajny sposób pozwoli nam uzyskać prąd elektryczny. A więc wodór. Słyszeliście o czymś takim? Dobra, no to z czego się składa cząsteczka wodoru? Dobra, a z czego składa się atom wodoru? Bardzo dobrze. A więc po jednej stronie mamy wodór, który jest z reguły nazywany paliwem ogniwa paliwowego. Z drugiej strony będziemy mieć tlen. Tlen jest, przynajmniej w naszej atmosferze, stosunkowo popularny. Takie ogniwa jak PEM po prostu czerpie go z powietrza. Tak więc z jednej strony dostarczamy wodór, z drugiej dostarczamy tlen. Jak już sobie tutaj powiedzieliśmy, wodór składa się z jednego protonu i z jednego elektronu. Kiedy dociera do anody, anoda jest pokryta katalizatorem, czyli czymś, co ułatwia reakcję. W
tym wypadku mamy bardzo skomplikowaną reakcję, która polega na tym, że te dwie składowe wodoru się rozpadają. No i tutaj jest pewien problem, bo jaki jest najdroższy metal, taki najbardziej cenny? Ktoś ma pomysł? Jeszcze raz? Nie, no chodzi mi o takie kamienie szlachetne. Graliście kiedyś Dungeons and Dragons? Albo w jakąś inną grę RPG? No to tam z reguły najwięcej warte są platynowe monety. Z tych takich wszystkich szlachetnych metali, no platyna jest tą najcenniejszą. No i tutaj jest pewien mały problem, bo tym katalizatorem reakcji w przypadku ogniw paliwowych jest platyna. I to jest taki troszkę problem, który no, sprawia, że ten rodzaj urządzeń jest troszkę drogi. No ale są to śladowe ilości, nanieśliśmy je, one sprawiają, że samoczystnie zachodzi nam ta reakcja. No i co sobie powiedzieliśmy o tym elektrolicie? On przewodzi protony, więc kiedy dojdzie nam do tej sytuacji, to ten proton przemigruje nam na drugą stronę. Elektron nie może, bo to nie jest membrana do przewodzenia elektronów, tylko protonów. Po tej drugiej stronie spotka się z tlenem i zacznie tam zachodzić taka reakcja. Mieliście chemię, widać co tam się dzieje. Co to jest za reakcja? Co tam się takiego dzieje? Ktoś No właśnie nie jest to spalanie wodoru, ponieważ popatrzmy sobie, że nie ma tam wodoru, tam są protony, jest tlen, ale jest to bardzo podobna reakcja, zgadza się. Gdybyśmy spalali wodór, otrzymalibyśmy wodę. W wyniku reakcji, którą tutaj mamy, także otrzymujemy wodę, ale nie jest to spalanie. No i mamy tutaj trzy elementy. Mamy wodór, jest. Mamy tlen, jest. Czego nam tutaj brakuje do tej reakcji? Tego trzeciego, co jest po środku, czyli elektronów, tak? No i teraz cały myk działania ogniwa paliwowego. Bo jeżeli połączymy sobie te dwie elektrody jakimś przewodnikiem, na którym będziemy mieć obciążenie, czyli coś, co może wykorzystać energię elektryczną, to te elektrony zaczynają nam płynąć. A ukierunkowany przepływ elektronów to jest co? Prąd elektryczny. No, skomplikowane? Chyba nie. Ale stąd możemy sobie zaczerpnąć parę ważnych elementów. Pierwszy element jest taki, że prąd, czyli ilość tych elektronów, które przepłyną, jest wprost proporcjonalna do tego, ile cząsteczek nam przereaguje, tak? Zobaczyliśmy, z każdego atomu wodoru dostaniemy jeden proton i elektron, więc prąd naszego urządzenia będzie wprost proporcjonalny do tego strumienia gazu, który dostarczymy. Za każdy atom wodoru, który dostarczymy i przereaguje, dostaniemy jeden elektron do użycia. Druga rzecz jest taka, że naszym produktem ubocznym jest nic innego jak woda. Tak więc dostarczamy wodór, tlen, dostajemy wodę. Wygląda to na całkiem przyjazne środowisku, nie? Dlatego ogniwa paliwowe i ogólnie system wodorowy są bardzo obiecującymi technologiami, takimi ekologicznymi. No, ale jak to się w ogóle dzieje, że ten nasz jakiś tam polimer jest w stanie przewodzić tylko te protony? Czy on jest jakiś inteligentny? Wcale nie. A więc czym są polimery? Słyszeliście o czymś takim jak polimer? Jakbyście mieli określić jednym słowem, czym jest polimer? O, plastik, no to jest dobre skojarzenie. A jego struktura, jaką strukturę ma? Tak, to jest to słowo klucz, które już szukałem. Dokładnie. Polimer jest łańcuchem. W przypadku nafiona ten łańcuch ma takie specjalne odnogi, które są ujemnie zelektryzowane. Jeśli w strukturze, bo ta struktura jest z reguły taka porowata, to nie jest tak, że on wypełnia 100% przestrzeni, jest jakaś przestrzeń między nimi, pojawi się woda, to te cząsteczki wody zaczną przylegać do tych gałązek. I one także będą negatywnie spolaryzowane. W ten sposób wewnątrz tego materiału tworzą nam się takie obszary. No i jak pojawi nam się taki proton, to on sobie między tymi obszarami może skakać. No i na tym polega cały myk. Cały czas prowadzone są różne rodzaje badań na temat innych materiałów, które mogą przewodzić albo protony, albo inne rodzaje jonów i tak naprawdę to, co nam przewodzi i w jaki sposób odróżnia nam różne rodzaje ogniw paliwowych. Potencjał ogniwa, bo jak wiecie, jeśli mamy jakieś źródło prądu elektrycznego, to z reguły mamy
jakieś dwie elektrody, pomiędzy którymi jest różnica potencjałów, czyli tak zwane napięcie. W tym wypadku na naszych elektrodach zachodzą pewnego rodzaju reakcje chemiczne. Reakcje chemiczne także mają potencjały i my te potencjały możemy sobie policzyć. To jest taki skomplikowany wzór. Mamy tutaj ciśnienia, różne rzeczy, ale nie mamy tutaj nic, co mówiłoby nam o tym, o takich parametrach jak na przykład szerokość ogniwa, jego obszar. Tak więc, niezależnie od tego, jak duże mamy ogniwo, zależeć nam będzie potencjał jedynie od tego, jakiego jest ono rodzaju. W przypadku ogniw PM, jak sobie to policzymy, to my jako elektrycy nie musimy pamiętać całego tego wzoru, my pamiętamy prostą tutaj liczbę i to jest 1,2 V. Innymi słowy, pojedyncze ogniwo, nieważne jak wielkie, będzie miało potencjał 1,2 V. No i najważniejsza taka cecha, to w jaki sposób my charakteryzujemy ogniwo paliwowe, to jest tak zwana krzywa polaryzacji. Krzywa polaryzacji to jest zależność napięcia od prądu ogniwa. Mamy to 1,2, ale to jest tylko teoretyczne. No, jeśli tutaj na Politechnice zostaniecie, to szybko się przekonacie, że my możemy sobie policzyć z jakichś równań fizycznych bardzo fajne rzeczy, ale koniec końców rzeczywistość zawsze jest troszkę rozczarowująca, trzeba brać to pod uwagę. No i mamy już ten nasz potencjał faktyczny, jest bliżej nie 1,2, a 1 V. I jeśli będziemy sobie zwiększać prąd, a w sumie dokładnie gęstość prądu, i dlaczego mówię o gęstości prądu? Wcześniej ustaliliśmy sobie, że to, jak duży będzie płynął prąd, zależy od tego, jak dużo cząsteczek nam przereaguje, tak? Im większy mamy obszar ogniwa, tym więcej gazu możemy dopuścić, tym samym tym więcej cząsteczek nam przereaguje. Dlatego w przypadku ogniw paliwowych, jeśli chcemy, żeby ono miało większy prąd, to po prostu robimy większy obszar i dopuszczamy do niego więcej gazów. Ale jako elektrycy, jak tutaj są różnego rodzaju zjawiska, w początkowej fazie to są zjawiska tak zwanej aktywacji, w końcowej fazie to są zjawiska związane z tym, że tam gęstość się troszkę zmienia tego gazu, bo już mamy go napełnienie. Na szczęście jako elektrycy my poruszamy się w tej takiej użytecznej części tutaj na środku i możemy to zamodelować jako mniej więcej linię prostą. Tam znajdujemy sobie taką optymalny punkt, mamy jego napięcie, mamy jego prąd i ogniwo paliwowe najlepiej pracuje, kiedy pracuje na stałym mniej więcej obciążeniu, gdzieś w okolicach tego punktu pracy, ewentualnie po tej takiej prostej linii się przesuwając. No i to była taka teoria. A teraz wam powiem, jak to się stosuje w praktyce. W praktyce nikt nie będzie kupował oddzielnie elektrod, oddzielnie membrany. Jak widzieliście, to są takie chemiczne elementy, które najlepiej jak się łączy w fabryce. To, z czym my mamy do czynienia, to tak zwane MEA, czyli Membrane Electrode Assembly. Membrane Electrode Assembly, jak nazwa wskazuje, składa się z membrany, elektrod, w tym wypadku dwóch. Mamy do tego taką warstwę transportu gazu, która sprawia, że te gazy, które są tak ważne, mogą dotrzeć nam w ogóle do tych obszarów aktywnych. To wszystko zamykamy w uszczelce i to wielkie, fancy ogniwo paliwowe, o którym tak często mówią w jakichś rozmaitych dziełach science fiction, okazuje się, że jest taką membranką w uszczelce. Jak widzicie kiedyś coś takiego zobaczyli leżącego, no to jest ogniwo paliwowe, tak naprawdę to jego serce, czyli ta Membrane Electrode Assembly. Ale w praktyce rzadko się tego stosuje, ponieważ jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, pojedyncze ogniwo ma 1,2 V. Znacie coś, co, nie wiem, na 1,2 V pracuje? Albo przynajmniej jakiś taki przykład urządzenia domowego, na przykład ile pralka ma watów. Nie? No dobra. Nie bez powodu w gniazdku macie 220, więc tak. Jeśli chcemy sobie uzyskać większe napięcie, to musimy połączyć tych ogniw stosunkowo dużo. Jakbyśmy chcieli mieć takie około 200 V, to musimy sobie połączyć 200 takich ogniw. I teraz jest pytanie do was, jak myślicie, łączymy je równolegle czy szeregowo? Tu jest jedna osoba za szeregowo, tak? Czy ktoś da równolegle? Nie? Bardzo dobrze, łączymy je szeregowo, dokładnie. Napięcia łączymy, mamy ich połączonych szeregowo całkiem sporo. No i jak połączymy sobie takich ogniw kilkadziesiąt, kilkaset, w zależności od tego, co potrzebujemy,
to uzyskamy tak zwany stos ogniw. I to takie faktyczne ogniwo, taka ta magiczna skrzynka z prądem, którą jeśli zostaniecie elektrykami, to będziecie mogli na nią być może kiedyś trafić w waszej pracy. To jest tak zwany stos ogniwa. Elementy stosu są takie, że najpierw mamy te MEA, tak? Musimy je jakoś połączyć szeregowo. To robimy za pomocą tak zwanych płytek mono i bipolarnych. Mono to są to na skrajach, bo mają tylko jeden biegun, bipolarne są pomiędzy. One mają tak naprawdę dwa zadania. Pierwsze jest takie, żeby połączyć elektrycznie te wszystkie membrany, a po drugie, żeby doprowadzić gazy. Do tego wszystkiego mam tak zwane kolektory napięcia, czyli takie bardzo dobrze przewodzące płytki, które są na skrajach. One z reguły mają takie wyprowadzenia, które wychodzą poza casing, czyli poza tą skrzynkę i jak będziecie się do czegoś podłączać, to właśnie do tych kolektorów napięcia. I to wszystko jest zamknięte w obudowie. Jak takie coś wygląda w praktyce? Mniej więcej tak, czyli tak jak mówiłem wcześniej, skrzynka z prądem, wpuszczamy wodór, wpuszczamy tlen, otrzymujemy energię elektryczną, która jest oczywiście super zielona, co nie jest do końca prawdą, bo ten wodór też musimy jakoś wyprodukować i najprostszy sposób na obecną chwilę to jest tak zwany reforming gazu ziemnego, ale spokojnie pracujemy nad tym. Elektrolizery coraz większe są tutaj w Europie. Wodór trzeba magazynować. Jak myślicie, czy wodór jest łatwo zmagazynować, czy nie? No, nie jest łatwo. Wodór jest najmniejszym atomem, jaki znamy, tak? I atomy mają to do siebie, że jak jakakolwiek jest temperatura, to one sobie drgają, chcą się chaotycznie przemieszczać, więc wodór jest bardzo, bardzo trudno zmagazynować. Jest to jedno z głównych wyzwań. Tak klasycznie magazynujemy go po prostu w butlach pod wysokim ciśnieniem. Są ze specjalnych tworzyw, włókien węglowych te butle, no i jesteśmy w stanie tak mniej więcej na jakiś czas je zmagazynować. Jeśli chcemy się pobawić i mamy dostęp, to możemy też obniżyć tą temperaturę. Im mniejsza temperatura, tym mniejsze drgania cząsteczek, a co za tym idzie, nasze cząsteczki są mniej skore do tego, żeby uciec nam z naszego magazynu. Problem jest taki, że żeby taki magazyn kriogeniczny miał jakikolwiek sens, to musimy ten wodór obniżyć jego temperaturę do 14 kelwinów. Czyli jest to całkiem zimno, zimniej nawet niż w Suwałkach. Dalej. Są też wodorki i wodorki to jest taki magazyn wodoru przyszłości. Okazuje się, że wodór bardzo chętnie wiąże się z podsieciami niektórych metali oraz materiałów. No i jak on tam wniknie, to później jeśli go podgrzejemy, on nam chętnie ucieknie. I to jest o tyle fajne, że wodór jest bardzo łatwopalny, a to jest bardzo stabilny sposób magazynowania. Mamy też takie różne eksperymentalne materiały, ale ich raczej w praktyce nie spotykamy. Takie dwa rodzaje są nanorurki i materiały porowane. No i teraz tak, ogniwa paliwowe są pewnego rodzaju źródłem energii elektrycznej, ale źródła energii elektrycznej nie są idealne, każde ma swoje plusy i minusy, no i dlatego najczęściej występują w postaci systemów hybrydowych. Tutaj mamy ogniwa paliwowe, mamy akumulatory i superkondensatory. I z reguły w praktyce zobaczymy, że ogniwa paliwowe współpracują z tymi dwoma rodzajami źródeł energii. Dlaczego? Ogniwa paliwowe ładuje się bardzo szybko, bo mamy po prostu gaz, który musimy wymienić. Akumulatory ładują się stosunkowo wolno, a superkondensatory ładują się stosunkowo szybko. Ogniwa paliwowe mają bardzo wysoką gęstość energii systemu, czyli w jednostce masy jesteśmy w stanie bardzo dużo energii zmagazynować. Z akumulatorami jest troszkę gorzej, a z superkondensatorami jest w ogóle najgorzej. Natomiast ogniwa paliwowe mają bardzo niską gęstość mocy systemu, czyli mamy małego kopa. Akumulatory mają takiego przeciętnego, a superkondensatory mają wyższego. No i w praktyce, na przykład w transporcie kolejowym, będziemy mieć ogniwa PM, które są dobrze znane, będziemy mieć butle z wodorem, które też są dobrze znane i będziemy mieć na przykład baterie albo superkondensatory. W transporcie lotniczym, gdzie gęstość energii jest bardzo ważna, będziemy mieć ogniwa PM wysokotemperaturowe, będziemy mieć także butle z wodorem, bo w tym wypadku z powodu bezpieczeństwa, a na przykład będziemy sobie to hybrydować razem z turbinami spalinowymi. No i w transporcie morskim ogniwa paliwowe typu PMC albo AFC, ciekły wodór, bo na to możemy sobie pozwolić, możemy sobie go schłodzić i na przykład do tego wszystkiego baterie akumulatorów. A co najciekawsze, ogniwa paliwowe wywodzą się z transportu kosmicznego. Tam były wykorzystywane ogniwa alkaline fuel cells, były wykorzystywane magazyny kriogeniczne i na przykład tam był brak hybrydyzacji.
No i na przykład, jeśli słyszeliście o misji Apollo 13, to co nam poszło nie tak, to były właśnie ogniwa paliwowe. Dzięki wielkie, gdybyście chcieli sobie więcej o tym poczytać. To jest fajna książka Fuel Cells Systems Explained, LDX-a i Randa. No i tutaj jeszcze takie dwie inne pozycje. Mam nadzieję, że teraz widzicie, że to nie jest żadna magia, jest to stosunkowo proste i bardzo duże jest tutaj pole do rozwoju i implementacji tych technologii. Dzięki wielkie za uwagę.